Cześć, hello, Siostock. Dzisiaj się przyjrzymy temu ciekawemu urządzeniu polskiej firmy Toms. Jest to przystawka do Amigi CD32, która wyposaża tą konsolę w złącze wideo oraz złącze stacji dyskietek. Posiadaczem takiego wynalazku dziwnego stałem się w okolicach roku 2012 lub 2013, mniej więcej. Mieszkałem wtedy jeszcze w Polsce, nie w Wielkiej Brytanii, i kupiłem to na jednym z portali aukcyjnych za równowartość ówczesnych 40 funtów, 200 zł. Ja tego używałem bardzo krótko. Próbuję sobie przypomnieć dlaczego. Wydaje mi się, że były problemy z tą stacją dyskietek, ale dzisiaj w tym odcinku ja to podłączę do prawdziwej Amigi i przetestujemy to razem, zobaczymy jak to działa. Na razie sobie zobaczmy jak to wygląda. To jest metal. Dosyć gruby, no da się powiedzmy to wygiąć tutaj palcami, no ale tutaj już tego nie wygnę. Dosyć gruba, solidna, metalowa obudowa. Dzisiaj już takich się nie reprodukuje. Mamy tylko i wyłącznie dwa złącza, jest wideo, jest floppy disk. Z drugiej strony widać tutaj bombę gwarancyjną. Toms z Warszawa. Całkiem niedawno to się jeszcze dało odczytać, wiecie? Ale widzę, że to już w ogóle straciło tutaj jakikolwiek tusz. Tutaj coś mamy. Rok 1997. Jakieś resztki również bomby gwarancyjnej. No ma to swoje lata. Zobaczmy co jest w środku. 5 układów scalonych, kilka sprzętowych fixów, strasznie dużo kalafonii tutaj mamy nawalone. LS47, więc to raczej nie jest żaden układ programowalny. Tutaj mamy Gala, on jest programowalny na 100%. Co do reszty, no niestety się nie wypowiem. Nie znam się. Byłem na stronie amigowej Hardware Book. Jest jeszcze jedna Rescue. Przepraszam, jeśli przekręcam. Na jednej z tych stron są jakieś bardzo stare zdjęcia, chyba z lat 90. Tak to wygląda na jakieś takie bardzo stare zdjęcia, które później zostały zeskanowane. Druga strona internetowa w ogóle nie ma zdjęć. Tak więc korzystając z okazji, że mam to na wierzchu, strykam w płocie i podeślę. Zróbmy coś dobrego dla środowiska amigowego. Dobra, mam. Też mam. Może tak jeszcze jakoś tak o. To jest fajne w współczesnych telefonach, że można filmować i robić zdjęcia jednocześnie. No okej. Poskręcajmy to z powrotem i podłączymy to do Amigi CD32. Bardzo jestem ciekaw, czy ten sprzęt nadal funkcjonuje i chcę sobie przypomnieć, do czego ja to porzuciłem. Jeszcze jedno ujęcie, żeby wam pokazać jak to się prezentuje w Amidze CD32. Powiedziałbym całkiem zgrabnie. Z kolorystyką trochę nie trafili, no ale to jest zupełnie inny materiał. Tutaj mamy plastik, tutaj mamy metal. Fajnie, że jest uszko na śrubę, więc można to sobie przykręcić tutaj do Amigi. Uważam, że bardzo dobry pomysł. Nie wszystkie rozszerzenia to mają. Chyba też tak zrobię jeszcze zdjątko, aby wysłać panom... Aha, stację dyskietek. Trzeba znaleźć stację dyskietek. Mam podwójną. Szkoda, że nie czarny, to by tak fajnie kolorystycznie by to pasowało. To jest właśnie to, czego mi w Amidze CD32 brakuje. Stacji dyskietek. Ja wiem, że to była konsola do gier. Jakby dodano stację dyskietek do tego sprzętu, no to bardzo poważnie rozszerzyłoby możliwości tej konsoli. Dobrze, podłączamy do telewizora. Ustawiłem kadr najlepiej jak byłem w stanie. Urządzenie częściowo nie działa, to znaczy przez port wideo nie ma żadnego obrazu. Chwilę na tym siedziałem, przemyłem to izopropanolem, poprawiłem luty, ale jak obrazu nie było, tak obrazu nie ma. Stacja dyskietek działa. Mamy tutaj workbencha.
1,6 MB wolnego po uruchomieniu systemu z dyskietki. No, super sprawa. Sprawdźmy jakąś grę niedosową. Zobaczmy, co się wydarzy. Będzie działać, bo ja nie pamiętam, naprawdę. Pierwszy raz to odpalam od kilkunastu lat. Ale ja muszę sprawdzić, czy ta dyskietka jest sprawna. Zaraz to uruchomię na innej Amidze. Dyskietka jest uszkodzona. Na Amidze 4000 też nie działa. Spróbujemy uruchomić to. Nie mam podłączonego dźwięku. A myszka jest. Ten interfejs obsługuje dyskietki niedosowe. Niestety mój Mortal Kombat i Canon Fodder odmówiły posłuszeństwa, ale North & Sound działa. Pokażę wam, co się u mnie dzieje. Tutaj montuję ten odcinek, który właśnie tworzę. Tutaj karta graficzna Radeon 7 uczy się grać w Tibie. Tworzy mojego autorskiego bota, a tutaj Amiga 2000 kopiuje mi się akurat Aminet na dysk twardy. Takie podsumowanie krótkie. Sprzęt działa, stacja dyskietek, port wideo nie działa. Nie wiem dlaczego, tutaj nie ma żadnej elektroniki po drodze, no ale to by musiał ktoś mądrzejszy ode mnie obejrzeć. Myłem to izopropanolem, tutaj było tak nawalone kalafonii, że w momencie kiedy poprawiałem lutownicą SMD te luty, nie musiałem nic dokładać. Po prostu z tego ciekło, kapało, lało się. Ciekawe. Chyba postaram się znaleźć kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie i będzie w stanie naprawić to urządzenie, bo port wideo jest rzeczą bardzo fajną w Amidze CD32. Zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Na koniec tego odcinka krótko co u mnie się sypie. Prócz choroby nowotworowej przyplątała się zakrzepica żył i siadają mi nerki wskutek uboczny chemioterapii. Ale ja nie tracę radości życia. Amiguję dopóki mogę. No i kocham moją żonę oczywiście. Bądźcie zdrowi, nie chorujcie. Bye bye. Bison latasz tu. Kopiuję 65 GB danych z karty Compact Flash na dysk twardy. Zacząłem dzisiaj rano o 9. No chyba nie zdążę zrobić wszystkiego. Ale mi się nigdzie nie śpieszy.